No więc moi drodzy, startujemy. Dziękuję, że jesteś. Będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, jak zarobić pierwszego flipa. Dowiesz się, jak możesz zarobić minimum 50 000 złotych na swoim pierwszym flipie. A Beata jest z Małopolski koło Wadowic, więc serdecznie pozdrawiam. No i na początek czas obalić mity, bo może jesteś tu i zastanawiasz się, czy to w ogóle jeszcze można robić nieruchomości, czy na tym da się jeszcze zarobić. I w ogóle pewnie do głowy przychodzi ci cała masa różnego rodzaju pytań, na które może nie znasz odpowiedzi, albo które w jakiś sposób cię przestraszają, więc lecimy. Aby inwestować w nieruchomości, trzeba mieć dużo pieniędzy. Chyba nie do końca, bo jest kilka sposobów na to, żeby ten kapitał załatwić. I taka wstawka, pierwszy prezent dla Was. 9 sposobów finansowania nieruchomości Orzechowski. Ja to wpisuję na YouTubie i mam materiał, który jest materiałem dawno wyprodukowanym, ale cały czas aktualnym, więc przenosimy się na mój kanał. A to jest bardzo ciekawy odcinek, nie zdziw się, jak całe życie będziesz miał pod górkę, to ciekawe, że się to dzisiaj wyświetliło, a to też odcinek z 6 lat, w ogóle jadę tym Maserati Levante, o którym wam opowiadałem, zerknę tylko, czy to widać, tak widać, to jest ten dolny odcinek, zachęcam, żeby sobie go obejrzeć, przeczytać. Natomiast tutaj 9 sposobów finansowania nieruchomości, vlog 32, zachęcam, żeby sobie obejrzeć. Ja nie będę tutaj za dużo o tym mówił, ale przede wszystkim wspomnę, że możesz skorzystać z finansowania zewnętrznego z bankowego, albo możesz załatwić ten kapitał z rynku, no i rozmawiać z inwestorami. To jest tak, że jak zaczynasz wchodzić w ten świat, to poznajesz dwa rodzaje ludzi, przynajmniej w społeczności u nas są takie dwa podstawowe rodzaje ludzi. Ci, którzy są kapitałodawcami, inwestorami, mają kapitał i niekoniecznie chcą robić flipy, oraz te osoby, które robią flipy, podchodzą do tematu, chociażby tak jak Beata, która napisała, chociaż jestem w nieruchomościach, to właśnie jestem po przedwstępnej pierwszego mieszkania na flipa. Przyznam, że jest lekki stresik, czy to się uda. Gratulacje, Beata, bardzo dobrze. A ja jestem tu po to, żeby wspierać, motywować. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, jak najbardziej można pisać. I to jest jeden ze sposobów, że możesz załatwić kapitał z zewnątrz. I na tym filmie dokładnie to omawiam. Ten film jest krótki, więc zapraszam. A w niedzielę na webinarze opowiadałem o tym, że możesz wziąć kredyt z banku i to mniej więcej wygląda tak, że wkładasz 10% wartości zakupowej i remontu. Czyli na przykład jak w Łodzi kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym za 300 000 plus 100 000 remont to jest 400, to 10% wartości to jest 40 000, a 360 000 bierzesz kredytu jako dźwignia finansowa. Może jesteś przedsiębiorcą, dobrze ci firma prosperuje i masz zdolność kredytową, być może jesteś pracownikiem, pracujesz na etacie i masz zdolność kredytową, więc polecam, żeby sprawdzić sobie tą zdolność kredytową. Wystarczy do mnie napisać, puścić SMS-a i tą zdolność kredytową ci sprawdzimy. 693 77 77 66. Puszczasz SMS-a i ja do ciebie oddzwaniam. Przekazuję ciebie do doradcy kredytowego, on ci sprawdzi zdolność kredytową i może się okazać, że dzisiaj to, co jest dla ciebie wielką barierą, nie będzie, bo być może masz bardzo dobrą zdolność kredytową, no i kupisz mieszkanie, posiłkujesz się kredytem, załatwiasz oczywiście ten kredycik tam w miesiąc, kupujesz nieruchomość, kupujesz, remontujesz, sprzedajesz i zarabiasz. Wkładasz 50 000 w takiego flipa, resztę z dźwigni finansowej z kredytu hipotecznego, potem sprzedajesz, 50 000 odzyskujesz, spłacasz kredyt i jeszcze 50 000 zarabiasz. Czyli podwajasz ten kapitał. I to jest piękna sprawa. Bo jeżeli wytrzymasz presję i czas i będziesz systematyczny, a przede wszystkim zdyscyplinowany, to okaże się, że po roku
będziesz miał 2 razy więcej kapitału. A jeżeli powtórzysz to w kolejnym roku, to jeszcze 2 razy powiększysz ten kapitał. I to jest ta strategia, o której mówiłem w niedzielę, to jest najskuteczniejsza strategia inwestowania w nieruchomości, że jeżeli chcesz mieć nieruchomości na wynajem, to nie kupuj w kredycie, tylko kup za gotówkę. A skąd wziąć gotówkę? Obracaj nieruchomościami, uzbieraj 2 miliony i kup nieruchomości za gotówkę, a wtedy te nieruchomości faktycznie będą Ciebie utrzymywać. Moi drodzy, właśnie pierwsze SMS-y o sprawdzenie zdolności kredytowej, więc proszę, ja tu tylko wyciszę, ale proszę Was, jak tylko macie ochotę, piszcie i będziemy pomagać Wam w ogarnięciu tematu. Dzisiaj nie ma już okazji na rynku i to jest drugi temat do ogarnięcia, a 2 tygodnie temu na webinarze pokazywałem, jak znaleźć nieruchomość w internecie. Ale dziś oczywiście możemy sobie ustawić sami agentów. Są do tego specjalne programy, które będą Ci wyszukiwać, ale jeżeli masz trochę informacji, jak poruszać się w systemach sztucznej inteligencji, to ustawiasz agenta, ten agent szpera ogłoszenia i on sam wyszukuje Ci najlepsze kąski, które są dostępne na rynku. Taki program, który my polecamy, który jest stworzony, to jest program podkluczyk.pl, polecam, można sobie wejść, zobaczyć, posłuchać i przetestować. Próbowałem puścić, puściłem. Dobra, podkluczyk.pl. Można wejść, zobaczyć, to jest program, który wyszukuje nieruchomości i ja już go pokazuję. Podkluczyk.pl. Wyszukiwarka mieszkań na sprzedaż i wynajem. Oczywiście tam się coś płaci, ale przy pierwszym flipie jak najbardziej to Ci się zwraca. Wykup dostęp na 30 dni to jest 120 zł, jak gra internetowa jakaś. Wykupujesz, monitorujesz, kupisz i wyłączasz. Nie, w 30 dni powinieneś kupić. To są różne pakiety, ale ten jak najbardziej na 30 dni jest wystarczający. I ja też z tej aplikacji parę takich fajnych kąsków znalazłem. Oczywiście, tak jak mówię, że dzisiaj, jeśli jesteś sprytny, to możesz poustawiać sobie sztuczną inteligencję i ta sztuczna inteligencja też będzie Ci wyszukiwać nieruchomości i sprawi, że te ogłoszenia będą wpływać do Ciebie, tylko musisz mieć pojęcie na ten temat i w tym zakresie na pewno trzeba się rozwijać, czyli ustawiasz sobie tak, że systematycznie, codziennie wertowane są portale ogłoszeniowe pod kątem wyszukania, czy mamy dostępną w internecie jakąś fajną okazję. I on Cię informuje, co masz fajnego. Może Ci przysłać na maila informacje, może powiadamiać Cię na WhatsAppie, SMS-em, jak chcesz. Ja mam spiętego Gmaila i codziennie rano mi przychodzi raport, różnego rodzaju raport. To jest tak, że on w nocy sobie szczytuje, a rano już wiem, co się święci. I teraz no to wszystko poustawiał mi mój zespół informatyczny. Gdybyś Ty chciał skorzystać z takich rozwiązań, o takich rozwiązaniach będę mówił więcej, to musisz sobie napisać do mnie, a ja zobaczę, jak mogę Ci pomóc. I tu mamy takie bardzo ciekawe rozwiązanie, bo jak wejdziesz na moją stronę warsztaty z nieruchomości.pl, to ja przygotowałem takie 6 możliwości, 6 propozycji, ale ja nie chcę sprzedawać, więc nie zwracamy uwagi na to, co jest płatne, tylko zwracamy uwagę na ankietę, gdzie sztuczna inteligencja usprawnia Twoją firmę. 10 pytań o codzienne działanie firmy, na tej podstawie wskazujemy obszary, w których automatyzacja da największą oszczędność czasu. I słuchajcie, ja znam to z doświadczenia, bo wiem, że gdyby mój zespół mi tego nie wdrożył, ja bym nigdy po to nie sięgnął. Jest masa przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy, zakopani są w różnego rodzaju pożarach i codziennych rutynach, nie mają czasu na rozwój, a ten temat zwiększa Twoją produktywność, sprzedaż i wszystko. Więc wypełniasz ankietę, klikasz i otwiera się ankieta i ankieta ma na celu tylko sprawdzić, gdzie AI może najbardziej usprawnić Twoją firmę. Odpowiadasz na te pytania, to trafia do nas, nasz zespół wraz ze mną przeanalizuje, jak można znaleźć rozwiązanie. Ostatnio mieliśmy taką fajną sytuację, że napisał człowiek, który mówi: Wojtek, mnie najbardziej denerwuje to, że muszę rozliczać najemców
no właśnie z tych mediów, nie? Bo to byłoby już fajne, ale nie chcę zatrudniać pracownika, no i to jest takie męczące, bo tych nieruchomości mam trochę, więc parę dni na to mi schodzi. I ustawiliśmy mu system sczytywania tych danych. Te dane wpadają do maila, szczytuje sobie agent, który jest i robi, słuchajcie, całe podsumowanie, zestawienie i od razu szykuje informacje do księgowej, co ma wyfakturować i komu. On tak chciał, nie chciał, żeby to się z automatu robiło, a takie możliwości już są. Księgowa dostaje, czy tam pracownik, asystent i tylko wystawia faktury. I odciążyliśmy go, zaoszczędziliśmy mu 3 dni w miesiącu pracy, dzięki czemu zwiększyliśmy mu produktywność. I takich rozwiązań jest cała masa, gdzie systemy mogą pomagać w usprawnianiu firmy. Ja na przykład mam ustawionego takiego agenta, że jeżeli na przykład ktoś pyta mnie o nieruchomość na maila, no bo to jest tak, daję ogłoszenie na Oto Dom, no i potem spływa zapytanie na maila, agent sczytuje te maile, wrzuca mi sam automatycznie do CRM-a i w telefonie mam aplikację, ona mi się wyświetla na stronie webowej. No nie mogę tu pokazać tego, bo są tam dane osobowe, nie? Ale zobaczmy, czy ja bym mu tutaj dał szybko taki przerywnik. Ja to dyktuję zazwyczaj, ale teraz nie będę dyktował, bo mamy tu webinar, tylko napiszę mu po prostu w dyspozycję w CRM telefony dodaj 2 hipotetyczne kontakty, za pomocą których będę mógł pokazać na webinarze aplikację. Wrzuć to do działu Wileńska 5. Mamy na sprzedaż taką kamienicę na Wileńskiej 5 w Bydgoszczy i tam jak zgłaszają się klienci, to mi wyświetla się na telefonie od razu zadzwoń do tego i tego klienta. Kiedy ja naciskam guzik, dzwonię, potem nagrywam informacje, co ustaliliśmy. Oczywiście można podpiąć też system do nagrywania, wtedy sam będzie szczytywał, to już by w ogóle był szczyt. Ja akurat mam iPhone'a, więc to jest to sprawa utrudniona trochę, ale na Androidach są aplikacje, które nagrywają rozmowy. Potem system zamienia to na treść pisaną i z tego robi się notatka, wpisuje się do CRM-a i ustawia się termin, kiedy mam do takiego klienta zadzwonić. I to jest niesamowite. Jeżeli Wam się podoba, dawajcie lajka. To już się robi, bo ja mu dałem tylko informację, że mi do CRM-a wrzucił, więc on za chwileczkę pewnie to pokaże. Pamiętajcie, żeby zrobić ankietę, to wchodzimy na ten adres, który tutaj jest pokazany. Wybieramy tutaj tą opcję ankieta, gdzie ja już sprawdzę Twoją firmę i teraz posłuchaj, to jest za free, nic nie musisz płacić. Dajesz zadanie, co robisz, z czym się mierzysz, jakie masz problemy, a nasz zespół marketingowy, mając wolny czas przerobowy, może zaproponować Ci wdrożenie tego, że masa rzeczy będzie się działa sama, zwiększysz kontrolę w firmie, komunikaty z pracownikami. To jest tak, że ja na przykład zawsze miałem problemy z pracownikami technicznymi. Na przykład robimy flipa, no i jest remont. No i jak się robi tych remontów 5 naraz na przykład, no to już zaczyna się to robić pod górkę. I każdy z koordynatorów codziennie pisze do mnie sprawozdanie i to trafia, a sztuczna inteligencja, agent układa to w odpowiednie formy i przekazuje mi podsumowanie. Natomiast jeżeli ja mam dla nich jakieś zadania i wyślę im maila, to agent sprawdza, czy została udzielona odpowiedź i czy zostało wykonane to, co miało być wykonane. Czyli oni muszą w odpowiedzi wysłać. Jeżeli nie
przyślą raportu z danej czynności, to agent monitoruje i codziennie wysyła maile przypominające, żeby temat zamknąć. Jeżeli ktoś nie reaguje w określonym czasie, a ten czas można ustawić, no to od razu przychodzi mi komunikat, że ta rzecz nie została wykonana albo inna nie została wykonana. Wiecie, bo to jest tak, że jak masz wielu pracowników, a ja tych przedsięwzięć mam wiele, no mamy spółki deweloperskie, remontowe, mamy generalnego wykonawcę, mamy najem krótkoterminowy, długoterminowy, mamy mniejsze budynki, większe, sklep internetowy, szkolenia, wydawnictwo, strefy nieruchomości, czasopismo. Wszędzie są ludzie, od wszystkich coś chcesz, wszystkim coś delegujesz. No i tak, oczywiście, że to było w Asanie i mogłeś sobie wchodzić i sprawdzać, tylko że jest dużo zakładek, no i trzeba to sprawdzać, tak? A teraz jest system, który w połączeniu z CRM-em też sprawdza to wszystko i ci tylko monitoruje, co nie zostało wykonane. I nie musisz o tym pamiętać, bo czasem jest tak, że ustawiasz coś, przekażesz coś komuś i potem wracasz do tego po kilku dniach, kiedy ci się przypomni. A w takiej sytuacji to ty możesz zareagować wcześniej, bo przychodzi ci komunikat, żeby to zrobić. No i ja już dostałem komunikat, dodane, sprawdzone w bazie produkcyjnej. Oba mają etykietę pokaz czerwono-bursztynowy, dobra? I teraz zaraz zobaczę, czy to mi się już pojawiło. I wchodzę. O, jest. Jest. Dobra, udostępniam. No i tak. Ostatnio ktoś napisał do mnie w sprawie szkolenia, to mam wykonanych 0 telefonów z 15, to jest ustawione na bieżąco. W sprawie warsztatów ze sztucznej inteligencji mamy 25 ankiet i 25 osób, z którymi można porozmawiać i to widzi zespół, więc jeżeli zespół mój tam dzwoni i rozmawia, to ja wszystko widzę, co się tutaj dzieje. Udostępnię tylko to trochę w większej formie, proszę bardzo. A tutaj mamy chętnych na zakup kamienicy. No i mamy kontakt pokazowy. Tutaj cała historia kontaktów mailowych mi się wyświetla. Klikam na telefonie, to on mi się od razu wybiera. Potem tutaj, co powiedział, wpisuję, to się zapisuje w bazie, mam stan sprawy. Ustalam w treści, kiedy jest następny kontakt i on wszystko w kalendarzu sam ustawia, a potem mi odpowiedniego dnia pokazuje, gdzie mam zadzwonić. Więc jak rano wchodzę, to od razu widzę, ile telefonu mam wykonać i do kogo. I to oczywiście na telefonie. Więc jest to niesamowite ułatwienie i każdy z Was może coś takiego mieć, niezależnie czym się zajmujesz, czy sprzedażą, czy zarządzaniem, produktywnością, czy produkcją. To jest piękna sprawa. I tak samo sobie ułatwiamy wszystkie rzeczy, które robimy, które dotyczą flipowania, które dotyczą działań, czy to w terenie, a historia pokazuje, że to stwierdzenie, że dzisiaj nie ma już okazji na rynku, to jest oczywiście mit. Oczywiście jeszcze kolejny mit to jest tanio kupić, drogo sprzedać. Co w tym trudnego? No oczywiście nie jest to takie hop-siup, bo ja znam takie przypadki, gdzie osoby po prostu kupiły, wyremontowały, dodały jakąś marżę i okazało się, że cena przestrzelona. Cena, zobaczcie jak jest wysoko. Może powiększę, żeby było widać. Tak, widzicie moją dłoń? No nie widzicie, a ta dłoń na skali pokazuje, za jaką cenę oni wystawili to mieszkanie. A gdzie jest próg sprzedażowy? Gdzie jest rynek? Rynek jest tu, jak się kończy ekran. Po tyle chodzą nieruchomości, a im wyszło tyle. To nie jest takie hop-siup, nie? U nas to wygląda tak, że system wygląda tak, że najpierw musisz zbadać rynek i ustalić tą cenę sprzedażową, po ile będziesz sprzedawał. Jeżeli będziesz mieć nieruchomość, która wygląda pięknie i może wyglądać na przykład tak, już pokazuję. Mamy pracownię projektowania wnętrz, zrobiliśmy już ze 100 projektów, renewi.pl, no i załóżmy, że mieszkanie wygląda tak, nie? Jest pięknie zrobione. W ogóle to zdjęcie obala kolejny mit, że fliperzy to są tacy niedobrzy inwestorzy, którzy robią byle jak, z byle jakich materiałów, a to zdjęcie obala ten mit,
bo pokazuje, że produkt musi być wyprodukowany przepiękny. Także jak klient wchodzi, jest zachwycony i produkt sam się sprzedaje. W niedzielę tłumaczyłem, że jest to powiązane ze strategią Błękitnego Oceanu, czyli ze strategią 2 francuskich uczonych, którzy to tam wymyślili gdzieś tam w 2005 czy 2006 roku. I oni stwierdzili, że jeżeli masz działać, to działaj na takim rynku, gdzie jest pożądanie produktu. I tym produktem my właśnie wzbudzamy pożądanie, bo sam możesz zobaczyć w twojej miejscowości, gdy sobie weźmiesz na Oto Dom, wyszukasz nieruchomości wyremontowane, to tych nieruchomości jest naprawdę niewiele. Bardzo mało, można policzyć na palcu. Nawet jeżeli się okaże, że jest coś lepszego, tańszego, fajniejszego od ciebie, to może być 1, 2 nieruchomości, a klientów dzisiaj na zakup nieruchomości wyremontowanych jest bardzo dużo. Dzisiaj w ogóle gospodarka niesamowicie się rozwinęła, ludzie się niesamowicie rozwinęli. Widać to chociażby po standardzie życia, wycieczkach, po tym, co się dzieje w social mediach i oczywiście na ulicach, jakie samochody jeżdżą. Nawet dzisiaj widziałem, mijało mnie Lamborghini zielone Urus, dosyć rzadkie auto. Na wschodzie Polski dominują żółte, na zachodzie zielone, ale nie widzi się tego codziennie, a ja chyba przedwczoraj widziałem czarne, dzisiaj zielone. Widać, że tych samochodów jest wiele, a dzisiaj jestem w biurze, gdzie przedwczoraj na parkingu widziałem Ferrari Puro Sangue. To jest chyba najwyższy top model Ferrari, SUV, bo Ferrari wypuściło SUV-a. I takie auta można zobaczyć na ulicach. To już nie jest tak jak 10 lat temu, kiedy ja wyjeżdżałem Maserati na ulicę i wszyscy pokazywali tak i bili brawo albo mówili wow, jakie fajne auto, to dzisiaj jest to normalne. Ludzie się wzbogacili. Dzisiaj każdy chce mieszkać w dobrych warunkach, chce mieć pięknie zrobione, więc ludzie płacą za taki standard. Oni są przyzwyczajeni do tego, żeby żyć na wyższym poziomie. Nie chce im się remontować. Są zajęci, może mają małe dzieci, może nie mają czasu, zapracowani są, może już kiedyś robili remont i nie chcą tego remontu ponownie robić. I wtedy przychodzą i mówią, wow, biorę. Ja właśnie jestem w procesie sprzedażowym, bo chyba 8 mieszkań w internecie podpiętych jest z moim numerem. Obsługuję sobie klientów dla sportu, żeby nie wyjść z wprawy. Dzięki temu też myślę o tym, jak rozwijać różnego rodzaju technologie, jak mieć wpływ na to, żeby udoskonalać cały czas pracę i też pomagać przedsiębiorcom, bo to jest tak, że jak prowadzisz za rękę przez cały proces inwestycyjny, to musisz coś pokazywać, coś innego niż jest dostępne na rynku. Musisz być cały czas z tymi nowinkami i technologiami do przodu. Ja dzisiaj mówiłem o sztucznej inteligencji, jak można zastosować agentów, żeby zwiększyli twoją produktywność, czy twoją sprzedaż, czy wszystko, co jest w twojej firmie, albo lepszy przepływ kontroli. Jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz cofał się w rozwoju, bo inni, konkurencja, będą cię wyprzedzać. Ty nie możesz dzisiaj przejść obok tego obojętnie. Ja pamiętam, jak w 2001 roku stworzyłem firmę tworzącą strony internetowe i przez 10 lat, nie wiem, obsłużyliśmy tam ponad 12 000 zamówień chyba przyjęliśmy. W 2010 roku firma była wyceniana już na 10 milionów złotych. To był ogrom pracy, gdzie handlowcy face to face sprzedawali usługi internetowe, pozycjonowanie, tworzenie stron, hosting. To ja pamiętam, jak zaczynałem, to w firmach nie było komputerów, a co dopiero internetu, a to była usługa internetowa. I do dzisiaj są osoby, które chodzą z notatnikiem i nie używają maili. Ostatnio byłem u pewnego usługodawcy i on mówi, nie, małpa, nie, ja nie mam małpy, nie mam maila. Może mi pan tu SMS-em przesłać. No dobrze, że miał telefon w ogóle. Natomiast jeżeli dzisiaj tak działasz, to tracisz wiele. Więc jeżeli przejdziesz obojętnie obok możliwości zastosowań sztucznej inteligencji w twojej pracy, w twojej firmie, w twoich działaniach, no to niebawem będziesz do tyłu, bo za parę lat, to jest nie do pomyślenia, masa rzeczy będzie oparta na sztucznej inteligencji. Jeżeli nie będziesz wykorzystywał, nie będziesz miał wdrożonego systemu u siebie, no to będziesz przegrywał z konkurencją. No i tutaj
mamy takie piękne mieszkanie, dzięki temu przychodzą klienci i mówią: wow, my chcemy mieszkać. Ja obsługuję takich klientów też czasem osobiście i teraz jestem w procesie sprzedażowym, gdzie sprzedajemy 2 mieszkania, obsługuję 2 klientów. No i to jest bardzo przyjemna sprawa, bardzo przyjemna sprawa. A dzięki sztucznej inteligencji jeszcze można podnieść jakość obsługi i mieć wszystko pod ręką, o co tylko klient zapyta. Ja robię tak. Klient dzwoni i ma pytania i ja go proszę spisać te pytania i przesłać mi SMS-em lub na WhatsApp. I od razu jak to do mnie wpada na SMS czy na WhatsApp, mój agent wychwytuje to, sięga do bazy danych i odpowiada na wszystkie pytania klienta zgodnie z prawdą, a drugi agent sprawdza go, czy on odpowiedział poprawnie, bo no wiemy, że sztuczna inteligencja może halucynować, ale można tak ustawić system, że agenci się sprawdzają nawzajem, wypracowują najlepszą wersję i wtedy ona wychodzi. Ja tylko dostaję powiadomienie, jest odpowiedź, akcept, żeby poszło na WhatsApp, czy ewentualnie w Gmailu jest w roboczych szkicach, naciśnij i to do klienta wychodzi. Klient otrzymuje pięknie opisane wszystko, załączone, zrobione i mówi: wow, dziękuję, ale super obsługa, to jest niesamowite, dziękuję za tą pomoc, nie? Za wszystko, za obsługę. Więc ty też tak możesz działać. I to jest piękne, bo to jest dosyć proste, żeby się w to wszystko wdrożyć. Więc powracając do tego tematu, tanio kupić, drogo sprzedać, co w tym trudnego? Trzeba to zrobić z głową, bo ty najpierw musisz zbadać rynek, wiedzieć jaka jest cena, potem policzyć wszystko i ty musisz wiedzieć, po ile kupujesz. Kolejny mit, mamy zastój na rynku nieruchomości, my wychodzimy z zastoju. Statystyki mówią, że w tym roku, w pierwszym półroczu było jakieś tam 40% więcej zapytań o kredyty mieszkaniowe niż w poprzednim roku, czyli widać, że ten ruch się zaczyna. Mieliśmy lata spowolnienia, mieliśmy wyższe stopy procentowe, te stopy spadły, teraz rynek zaczyna się ruszać, wyprzedajemy tą nadpodaż, która się wytworzyła i lada chwila wpadniemy znowu w korkociąg, gdzie masa ludzi będzie chciała kupić, a nie będzie co. I przez to też ceny będą rosły. Czyli gdy wejdziesz w nieruchomości, ceny będą rosły. Ja na którymś z webinarów tłumaczyłem, że moja wizja zastoju i korekty cenowej to jest dopiero 2031-2032. Wcześniej raczej nie. No ale to można sobie gdzieś poczytać na ten temat. Większość ludzi społeczności naszej, którą stworzyłem, to osoby, które były bez doświadczenia w nieruchomościach, pracowały w branżach niezwiązanych z nieruchomościami. Są lekarze, kucharze, spawacze. Oczywiście są też przedsiębiorcy, pośrednicy, którzy chcą rozwijać, przyuczać się, nauczyciele, osoby, które pracują na etacie w korporacjach, chcą mieć jakąś drugą ścieżkę zarabiania. Być może ty jesteś, dzisiaj zastanawiasz się i to też może być rozwiązanie dla ciebie. Ja wiem, że możesz nie mieć przygotowania merytorycznego, możesz nie mieć kapitału, ale to nie jest problem. Istotne jest zdeterminowanie i nastawienie na sukces, chęć zmiany życia na lepsze, z marzeniami. Więc jeżeli ty wpasowujesz się, wpisujesz się w ten pomysł, jak najbardziej jest to dla ciebie. Ja osobiście nie chciałem czekać do emerytury, aby spełniły się moje marzenia, aby zacząć się cieszyć życiem i odkryłem to, że czynnikiem, który łączy najbogatszych ludzi na świecie, co najmniej w 20% to są nieruchomości. Beata, ja też jestem za marzeniami. To jest niesamowite. Właśnie marzenia to piękna rzecz. Więc jeżeli macie marzenia, to mogę was jeszcze zmotywować bardziej, bo znowu jak wejdziesz sobie na tą stronę, która dotyczy warsztaty z nieruchomości, już to pokazuję. Tutaj zatrzymaliśmy się na ankiecie, ale to jest jedna ze ścieżek, bo mamy też, o proszę bardzo, aplikację, która wspiera cię w inwestowaniu w nieruchomościach. To jest encyklopedia, wszystko o nieruchomościach. Ona kosztuje tylko 99 zł miesięcznie, ale masz niesamowity dostęp do wiedzy. Ja już tutaj otwieram, jak to wygląda w środku. Baza, wszystko o nieruchomościach. Zaraz zobaczymy coś tutaj.
źle wpisałem. Zaraz, może inne okno. No nie wiem, czemu się tak dzieje. Ale zaraz będziemy mieli rozwiązanie tego problemu. Już proszę mojego agenta. Już mu napisałem, już mi pomaga. I to jest niesamowite, że agent wszystko wie, wszystko ma poustawiane. Nawet jeżeli ja się pomyliłem, zrobiłem literówkę, to on to odblokowuje. Ja podejrzewam, że jakbyśmy przeszli tą ścieżkę tam, klikając we wszystko, to mielibyśmy tutaj zajrzeć do środka i ty oczywiście tu możesz sobie popatrzeć, co w tej bazie jest, ale tam jest masa motywacji, masa zrealizowania marzeń, ale to, o czym chciałbym zainspirować, jest. Dobra. Może ja coś źle wpisywałem. Dobra, wpiszę teraz. No to ciekawe. Jeszcze raz. Otwórz mi tą stronę. Nie będę się sam przerzeźniał. No, otwórz mi tą stronę po prostu. O, jest otworzone. Wpisuję hasło. O, i to tak wygląda. To też gdzieś tam udostępniałem. To jest masa bardzo fajnych rzeczy, ale to, co jest najfajniejsze, to jest na przykład tutaj jest planer celów bardzo, bardzo fajny, który pokazuje, jak żyć, jak zarabiać, jak się nastawiać, jak motywować, ile potrzebujesz kasy, żeby być wolnym finansowo. Bardzo ciekawa zabawa, można sobie przez to przejść i ty wtedy już wiesz dokładnie. Zobaczmy, czy to się wyświetla. Tak, wyświetla się. I to się wyświetla dokładnie podpowiedzi. No i wtedy już wiesz, jaki masz zaplanować cel. I to jest taki przykład z mojej gry Zarabiaj na nieruchomościach, z gry Rentier. Ale to, co jest fajnego, to tak, są nasze wystąpienia na maratonie, które są bardzo motywacyjne, ekspertów i nie tylko. Ostatnio dawałem Wam linka w poprzednim webinarze do Drogi do Miliona. Moja droga do gwiazd, bardzo ciekawe wystąpienie, ale tu mam takie rozmowy z absolwentami, 20 rozmów nagranych z absolwentami, którzy przyszli na warsztaty i robiłem z nimi wywiad po 5 latach, jak wygląda ich życie i większość z nich ocierała się o wolność finansową, więc to jest niesamowita rzecz i zachęcam, żeby sobie tutaj wejść i zobaczyć. Jest też odpowiedni dział do zmotywowania, zmotywuj mnie i mam całą serię filmów, w których rozwalam wszelkiego rodzaju wątpliwości, odpowiadam na pytania i wspieram. To myślę, że można od tego zacząć i to jest bardzo, bardzo ciekawe wejście. A moja historia była taka, że w 2000 roku zbankrutowałem, w 2001 otworzyłem firmę internetową, a w 2007 już pierwsze nieruchomości i obrót nieruchomościami. Też inspirowałem się Biednym, bogatym ojcem, książka Roberta Kiyosakiego. Polecam, jeżeli startujesz w nieruchomościach. A kiedyś miałem możliwość występować na jednej scenie z Robertem Kiyosakim, a tu akurat na zdjęciach daję mu swoją książkę Zarabiaj na nieruchomościach. Akurat to zdjęcie w 2014 przeprowadziliśmy się do Włoch, nie musieliśmy już pracować, nieruchomości zarabiały na nas i właśnie w takim bloku sobie mieszkaliśmy. A teraz odpowiadam na pytania, jak zrobić to pierwsze 50 000 złotych. Zazwyczaj wtedy pada pierwsze pytanie, czy to będziemy robić na pierwotnym, czy na wtórnym. I moja odpowiedź zawsze jest taka, że patrzysz na Excela, jeżeli wychodzi Ci, że na pierwotnym, to na pierwotnym, jeżeli na wtórnym, to na wtórnym. Oczywiście
Wtórny jest tańszy, więc jest to zaleta, bo można mniej kapitału zaangażować, no ale mieszkanie wymaga większego odświeżenia, remontu, zaangażowania. Na pierwotnym na pewno jest przyjemniej, czyściej, piękniej i też trafiamy do innej grupy docelowej. A tu zdjęcia takie przykładowe, jak ja robię flipy od podstaw i one pięknie się sprzedają. A tu taki przykład kalkulacyjny. Czas inwestycji, powierzchnia, cena, po ile kupowaliśmy, wszystkie koszty 543 000. Mamy jeszcze notariusza, homestaging, sprzątanie, projektant wnętrz, koszty ogłoszeń, podatek od nieruchomości PGE 563 000. No i sprzedajemy po 10 600 za metr, zysk 232 000. Zysk brutto bez kredytu. Piękna sprawa. W Poznaniu na Bugarskiej czas inwestycji w okolicach 6 miesięcy, powierzchnia 64 metry, kupujemy po 8400. Suma wydatkowana prawie 700 000, plus dodatkowe koszty, co nam daje 783. Wszystkie koszty ujęte. No i bach, sprzedaż mieszkania i zarobek 63 000 po podziale z inwestorem. Jeśli chcesz inwestować w nieruchomości, potrzebujesz zgłębić wiedzę na 3 płaszczyznach. Pierwsza to jest matematyka finansowa, są to kalkulacje, które przed chwilą widzieliśmy. Mamy cechy nieruchomości, czyli odpowiednie cechy, które trzeba wpisać, żeby dobrze skalkulować flipa, oraz aspekty prawne. Do niedawna pracowaliśmy na takich Excelach, jakie tutaj widziałeś, ale od niedawna, kiedy weszła sztuczna inteligencja, to mamy do tego odpowiednie kalkulatory i aplikacje. I gdy sobie wrócimy do tej bazy wszystko o nieruchomościach, to tutaj jest kalkulator, którym możesz wszystko policzyć. Kalkulator do flipów. Wchodzę w niego właśnie, udostępniam stronę i ten kalkulator wygląda tak. To jest aplikacja, która została stworzona specjalnie pod liczenie flipów. Tutaj sobie startujemy, możemy wrzucić link do ogłoszenia i automatycznie nam system pobierze ogłoszenie. Tutaj mamy wrzuconą Łódź, Widzew, 55 metrów, piętro trzecie, czas trwania inwestycji 6 miesięcy. Cena z ogłoszenia 319, co daje za metr 5800. Podatek, notariusz, opłaty, wszystko się automatycznie wylicza. To jest po prostu niesamowite, co dzisiaj systemy mogą zrobić. Wpisuję sobie, ile chcesz przeznaczyć na remont, dodatkowo projekt wnętrza, homestaging, czy chcesz kredytem, czy gotówką wyliczać, załóżmy gotówką. No i wtedy, jeżeli sprzedasz po tej cenie, która jest policzona 9200 za metr, zarabiasz 36 000. Bardzo łatwo można zobaczyć na wzorze powodzenia inwestycji. Wzór powodzenia inwestycji jest tu. Czyli jeżeli sprzedasz po 9200, a kupisz po 5800, czyli to, co wynegocjowałeś, poniesiesz te wszystkie koszty, to zysku masz 36 000. Gdybyś chciał zarobić 50 000, to musisz kupić po 5500 za metr przy sprzedaży 9200. A skąd ta sprzedaż 9200 się wzięła? System nam sam wyliczył, zrobił wycenę rynku. Szybka wycena na skróty. Na czym opiera wycenę? On wziął z internetu, z górnej półki, z podstawowej wyceny różnego rodzaju nieruchomości. Widzimy je tutaj po prawej stronie. No i wrzucił tutaj do systemu, pokazał, co odrzuca z tych ogłoszeń i przyjął kalkulację, że ostrożnie można sprzedawać po 9300, można przyjąć 9500 sprzedaży, a 9700 jest bardzo optymistycznie. Są wszelkiego rodzaju kalkulacje kredytowe, porównania, raporty, w ogóle można wypluć sobie raport do PDF-a. No, przepiękna kalkulacja, która dokładnie pokazuje, na jakiej bazie działasz, jakie decyzje podejmujesz. Jeżeli czegoś nie wiesz, to pytasz, on ci podpowiada, bada rynek, pokazuje, za ile sprzedasz, a jak wiesz, za ile sprzedasz, to ty wiesz, za ile musisz wynegocjować i on uzasadnia tutaj, dlaczego tak wyliczył, pokazuje przykładowe oferty, które wziął pod uwagę. No i wskaźniki. Zysk 36 000, roczna stopa zwrotu, ROE, marża, potrzebna gotówka, próg rentowności. A za ile kupić, żeby zarobić 50 000 przy tamtej cenie sprzedaży, którą wyliczył?
Cena ofertowa jest 6200 za metr w ogłoszeniu. Maksymalna cena zakupu 5500. Do tej musisz donegocjować. I to jest piękne właśnie w naszym działaniu. To nie jest tak, że ty sobie możesz policzyć albo nie liczyć, albo powiedzieć, co to za trudne rzeczy. Ty musisz mieć wszystko skalkulowane, a dzisiaj nowoczesna technologia liczy za ciebie. Jak jesteś u mnie na szkoleniu, dostajesz tą aplikację. Jak nie jesteś, to robisz sobie dostęp i masz dostęp do tej aplikacji i do całej bazy, wszystko o nieruchomościach. Minek pyta, czy to jest agent 007. Normalnie jest to agent 007. A i jeszcze 3 płaszczyzny. Ta druga płaszczyzna, o której mówiłem, to jest cechy nieruchomości i on tutaj wszystko wpisuje, jeśli chodzi o cechy nieruchomości. Czyli sprawdza miasto, dzielnicę, metraż, liczbę pokoi, piętro budynku, rodzaj budynku, rok budowy, balkon, taras, winda, stan, rynek, czy do remontu, czy jakie, i on sam dalej robi tą wycenę rynku. To jest przepiękna sprawa, że dzisiaj to wszystko może być zrobione za ciebie przy skalkulowaniu całości. Pokazuje bardzo ładne wykresy, na co idą pieniądze, jak wygląda zakup, koszty za sprzedaż, wrażliwość na cenę sprzedaży. Możesz sobie zobaczyć, co będzie, jak jednak sprzedasz 5% mniej, ile zarobisz, 5% więcej, ile zarobisz. Zapas bezpieczeństwa, nie? Weryfikacja przed wyceną. No i oczywiście całe finansowanie bankowe. Jeżeli okazuje się, że robisz to w kredycie, no to przy tej cenie zakupowej nie możesz kupować, musisz jeszcze wynegocjować lepszą cenę, ale on pokazuje, jakie są koszty kredytu, wszystko sam liczy, szczegóły, harmonogram, podsumowanie kosztów kredytowych. A w kredycie nawet sugeruje ci, które banki dają najlepszą dzisiaj ofertę. Na przykład oprocentowanie z rynku. Moje założenie 5,75, Bank PKO da 5,33, BPS 5,49, BOŚ 5,63. No i pokazuje cały harmonogram spłat, jak to wygląda. Więc no, dzisiaj technologia jest niesamowita, ona wspiera, trzeba się tego uczyć, to ułatwia, no bo wyobraź sobie, kiedyś wszystko to robiliśmy na piechotę, a dzisiaj jak zgłębisz tą wiedzę, możesz wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, żeby inwestowało ci się lepiej. A to jest ten wzór, o którym rozmawialiśmy, tylko on tak wygląda w tej chwili tutaj w prezentacji, a tam inaczej troszeczkę na kafelkach. Mam taką historię, bo pewnego dnia przyszedł do mnie mój syn i mówi: tato, ja chciałbym pracować. Miał 18 lat wtedy. I ja mówię: Tymek, no to słuchaj, to zatrudnisz się na Piotrkowskiej w Łodzi, tam jest masa restauracji, będziesz kelnerem i będziesz sobie zarabiał. On mówi: nie, tato, ja chcę w nieruchomościach. Ja mówię: no ale słuchaj, w nieruchomościach, to wiesz, to kapitał, trudne sprawy, ja nie wiem, czy ty. A on mówi: tato, ale ja nie w ten sposób, ja po prostu znajdę dla ciebie parę perełek, a ty mi za to zapłacisz. Można byłoby sobie wyobrażać, że jest trudno znaleźć fajne nieruchomości, ale nie wtedy, kiedy się ma wiedzę. On mówi: powiesz mi, co mam zrobić i ja to zrobię. Podobno masz takie metody, że jeżeli się robi od początku do końca, krok po kroku, to działa. I teraz powiedz, bo ja chcę to sprawdzić. Ja mówię: dobra, okej. To on mówi: to od czego trzeba zacząć? Ja mówię: no musisz oczywiście zgłębić wiedzę. Musisz dokładnie to wszystko przetrawić. On mówi: dobra, to ja zgadzam się, tylko stawiam jeden warunek, wezmę kolegę swojego bliskiego, Antka, i razem będziemy działać, będzie raźniej, nie? No i dobra, okej. To pierwszy krok, jest wiedza, zapisujecie się na warsztaty, do tego terminu musicie przejść przez teorię, tą teorię ja wam udostępniłem ich, 30 godzinnych filmów obejrzeli, przyjęli teorię, przyszli na 2 dni szkolenia i po szkoleniu mówią: dobra, to my już wszystko wiemy, to co teraz? Ja mówię: no to teraz wypiszcie mi z internetu wszystkie nieruchomości, które spełniają określone kryteria. Ja im powiedziałem, jakie te kryteria muszą być, co do parametrów finansowych i co do cech nieruchomości. Nakreśliliśmy nieruchomość wzorcową i powiedziałem, że mają działać w Łodzi na Widzewie. Kiedyś na webinarze to pokazywałem, jak ja to robiłem, ale jak najbardziej na szkoleniu możesz się tego dowiedzieć. I oni wyszukali nieruchomości, które się kwalifikują według tych cech nieruchomości do sflipowania i na Widzewie w Łodzi wypisali ich 17.
Ja mówię, kurczę, to trochę mało, bo co to 17 nieruchomości. Ja mówię, zróbcie to dla całej Łodzi. Pobiegacie po całej Łodzi. Wypisali 170 nieruchomości. 170 nieruchomości z 8 000, bo tyle mniej więcej jest wystawionych na sprzedaż. Ale ja dokładnie powiedziałem im, co mają zrobić. Wypisali to i te nieruchomości sprawiały największe wrażenie, że jest możliwość wynegocjowania tej ceny, którą sobie założymy, tej ceny, którą wyliczyliśmy, żeby kupić i zarobić. No i tam 5500 zł za metr oni mieli cel postawiony, bo kupując po 5500 za metr, jeśli wystawimy potem sprzedaż za 9500, to jest bardzo fajny zarobek. Można zarobić 50 000. I oni za każdą nieruchomość taką mieli dostać 10 000 prowizji. Ruszyli w rynek, codziennie 8 mieszkań. Ja dokładnie im naświetliłem, co mają mówić, jak rozmawiać, jak negocjować. Wszystkiego tego się dowiedzieli i ruszyli w rynek. I po 4 dniach mieli już pierwszą ofertę. W Łodzi na Widzewie 53 metry. Rozbiło się dosłownie o 5000 zł. Nie przejęli tej nieruchomości. To gdzieś tam wychodzili z 320 000, potem zeszli na 300. Ja powiedziałem, że kupimy jak zejdą na 280, bo 280 000 właśnie podzielone tam chyba na 53 metry, no to dawały tam mniej więcej 5500. Zaraz sobie tutaj zweryfikujemy. 280 000 podzielić na 53, no to nawet tutaj dawało to 5300. Aha, bo to była nieruchomość na 4. piętrze, więc mieszkania na 4. piętrze z 4 wyceniają się trochę mniej, trochę taniej. Ja powiedziałem, że żeby przejąć tą nieruchomość, to nie 5500, tylko musi być 5200, 5300. No ale tam nie udało im się tego zrobić, zaczęli biegać dalej po rynku i trafili na pośrednika, który powiedział, a rynek pierwotny was interesuje? Oni zadzwonili, ja mówię tak i dostaliśmy piękny pakiet nieruchomości 7 mieszkań w Łodzi na Wodnej w inwestycji Boho. 7 mieszkań do przejęcia, szybciutko do inwestorów. Inwestorzy zapłacili 10 000 prowizji, 5 wpadła do mnie za każde mieszkanie, 5 000 wpadło do nich. 7 mieszkań, 5 000 prowizji, 35 000 złotych. Zgarnęli prowizję i już więcej w te wakacje nie pracowali. No, można żyć. Jest to przykład, który pokazuje, że nawet młodzi ludzie, ale tacy z pasją, niedoświadczeni, ale chętni do przyuczenia się, tacy, którzy chcą odkrywać świat, mierzyć się z przygodą, sprawiają, że jest to dla nich. I to może być również sytuacja dla ciebie. Jeżeli oni dali radę, to i ty jak najbardziej również możesz stawić czoła i możesz podjąć wyzwanie i możesz działać. Mam dla ciebie prezent. Zeskanuj sobie ten kod QR. Dzięki temu dotrzesz do mojej checklisty. To jest cała masa różnego rodzaju tematów, które trzeba zgłębić przed zakupem nieruchomości. Wszystko zebrane w jedno miejsce. Podzielone na kwestie dotyczące kredytu, zakupu, umowy przedwstępnej, kredytowej. Wchodzisz i zastanawiasz się, co teraz przed umową przedwstępną, a tam musisz zrobić to i to. I proszę bardzo, to jest prezent dla ciebie. Możesz sobie ściągnąć. Jak negocjować cenę zakupu? Jest na to wiele sposobów. Będę mówił na ten temat 6-7 września na szkoleniu z inwestowania w nieruchomości. Ale to, co powiem wtedy, to najważniejszą rzeczą będzie to, aby działać tak, aby nieruchomości szukały ciebie, a nie ty nieruchomości. Czyli tak, aby to pośrednicy, sorcerzy dostarczali ci perełki. A wtedy masz wybór, wybierasz to, co najlepsze, kupujesz i zarabiasz. Takie krótkie podsumowanie. To, co dzisiaj najważniejszego zauważyłem, to co wam mówiłem, opowiadałem, to, że inwestując 50 000 możesz zarobić jeszcze 50 000 przy użyciu kredytu finansowego. I to jest kasa, która ci wpada dodatkowo. To jest kasa, która zasila twój budżet. Około 60-70 godzin w ciągu półrocza trzeba poświęcić, żeby zrobić takiego flipa, żeby zrobić transakcję. Czy ty masz czas? Czy ty chciałbyś przyjąć wyzwanie? Pytam też kobiet, bo kobiety są zafascynowane czymś takim, motywują swoich facetów, a i pięknie odnajdują się w urządzaniu mieszkań,
w aranżacji dla kobiet inwestowanie w nieruchomości staje się pasją. Tam się realizują, robią piękno, bo to jest piękno. To jest nic innego jak tworzenie produktu, ale pięknego produktu. Zresztą taki, który już widzieliście na filmach. Więc zachęcałyście, to wy kobiety brały życie w swoje ręce i motywowały swoich facetów, aby faceci mogli również zarabiać dla was. A potem obracasz nieruchomościami, zbierasz 3 miliony, te 3 miliony zainwestowane w nieruchomości na wynajem dają ci 20-25 tysięcy dodatniego przepływu miesięcznego i wtedy już nic nie musisz. Możesz realizować swoje marzenia, możesz jeździć po świecie, możesz pracować jak chcesz, ale możesz też odpoczywać, możesz realizować swoje hobby. Jest to przepiękne. Ta droga rozpisana jest tutaj. Nazywam ją najskuteczniejszą strategią inwestowania w nieruchomości, bo ona pokazuje, że przy ciężkiej pracy w 6 lat możesz dojść do kapitału 3 milionowego, a te 3 miliony zainwestowane w nieruchomości będą dawać ci 18 do 25 tysięcy złotych co miesiąc. Oczywiście, gdy zachowasz regułę pomnażania tego kapitału 100% co roku. Jak to zrobić? Bardzo prosta sprawa. Zacznijmy od pierwszych kroków. Takie pytanie do ciebie. Jak myślisz? Czy 2 flipy dałbyś radę zrobić w rok? Gdybyś miał kapitał, idziesz w rynek, szukasz 2 nieruchomości, czy jesteś w stanie to zrobić? Napisz na czacie. Napisz, jeżeli uważasz, że się da zrobić, że się nadajesz do tego, napisz na czacie. Czekam na pierwszą informację. Ktokolwiek z was napisze na czacie cokolwiek. Zrobię, tak, nie zrobię, nie. To lecę dalej. Mamy pierwszego Mikołaja. Mikołaj napisał tak, jak najbardziej. Jest teraz pytanie drugie. Czy 50 tysięcy myślisz, że jest możliwe do wygenerowania na jednym flipie? Jeżeli tak, napisz tak. Wojciech pisze spokojnie, z kapitałem jak najbardziej da się zarobić. I to jest informacja dla ciebie. Nawet Edek pisze, że da radę. Pozdrawiam cię, Edek. Więc jak to zrobić? Za 7 lat możesz cieszyć się wolnością finansową i spełniać swoje marzenia, bo jeżeli zrobisz 2 flipy w ciągu roku, to w pierwszym roku, mając 50 tysięcy, wskoczysz na poziom co najmniej 100 tysięcy, a w kolejnym ze 100 zrobisz 200 i tak dalej. Oczywiście ja poprowadzę cię za rękę przez cały proces inwestycyjny, a potem możesz realizować swoje marzenia. I nawet, pozdrawiamy Kamila. Kamil, przyjeżdżam do ciebie w następnym tygodniu, daj znać, kiedy będziesz. Wypijemy kawę, a Kamil to jest absolwent moich warsztatów, lider społeczności bydgoskiej i on sam potwierdza, że można zarabiać jeszcze więcej. Ja z Kamilem w tej chwili robię taką dużą kamienicę, on zarządza tą kamienicą, 50 kwater pracowniczych na wynajem, 10 kawalerek w najmie krótkoterminową, daje to niesamowitą kasę. I mamy to wszystko w etapie sprzedaży, więc Kamil, trzymam kciuki za ciebie. A ja powracam do pytań, które mogą się pojawiać w twojej głowie. Czy podatki nie zjedzą mojego zysku? Oczywiście to jest najbzdurniejsze pytanie, które może pojawić się w twojej głowie, bo podatek płaci się od zysku, więc jeżeli wygenerujesz 100 tysięcy zysku, no to zapłacisz załóżmy 20% podatku. A jak dobrze pokombinujesz, to 9% podatku. Dochodowego oczywiście, są jeszcze inne tam obciążenia do państwa, ale odpowiedź jest krótka: nie. Pod warunkiem, że nie masz firmy opartej na ryczałcie, to podatek nie zje twojego zysku. Czy będę miał na głowie kredyt przez 30 lat? Oczywiście, że nie, bo ty kupujesz, remontujesz, sprzedajesz i spłacasz kredyt. Ile czasu zajmuje cały proces inwestycyjny? 7 miesięcy. Załóżmy, że przyjmujemy sprzedażowych dzisiaj, to poświęcisz 70 godzin, około 10 godzin miesięcznie. Czy muszę od razu rzucić etat? Nie, w żadnym razie. Ty pracuj sobie spokojnie, a obok buduj swoje imperium na bazie obrotu nieruchomościami. Jak zaangażujesz się i zobaczysz, że ci to daje dochody, to wtedy rzucisz etat. Dlaczego robisz sobie konkurencję? Nie, ja nie robię konkurencji. Ja edukuję, fascynuję się z tym, ale dzięki temu pozyskuję również inwestorów, którzy wchodzą ze mną w inwestowanie pasywne. Ja działam na rynku łódzkim, poznańskim, tutaj wielu nas działa, więc jak najbardziej jesteśmy po to, żeby się wspierać, przecież ja nie wykupię wszystkich nieruchomości, a nieruchomości jest cała masa, żeby przejmować. Nie mam kapitału, czy warto zaczynać? Odprowadzam na początek dzisiejszego spotkania, bo tam pokazywałem, jak dowiedzieć się 9 sposobów na pozyskanie kapitału, więc wracaj tam i działaj. Jak wygląda moja pomoc dla początkujących? Prowadzę za rękę przez cały proces inwestycyjny i dzisiaj specjalnie dla Was. Normalna cena szkolenia, które kosztuje 6400, dzisiaj 4900. Mamy 2 dni szkolenia w Łodzi, nie w Warszawie, 30 minut konsultacji ze mną, umowy, checklisty, narzędzia, dostęp do zamkniętej grupy absolwentów, a potem wsparcie przez rok,
możesz pisać, dzwonić, możemy o tym rozmawiać i oferta jest ważna tylko do jutra, do północy. Obniżamy cenę do 4900. Jak wygląda taki program? Szkolenie 6 września. Dzień pierwszy, 6 września, niedziela. W niedzielę spotykamy się o 10 i do 22 siedzimy. Strategia inwestowania, badanie rynku, cechy osoby sprzedającej, wykorzystanie narzędzi cyfrowych, 4 sposoby obrotu nieruchomościami, najlepsze techniki pozyskiwania okazji inwestycyjnych, zasady współpracy z pośrednikami, jak wykańczać mieszkanie, a na drugi dzień praktyki flipowania, zarządzanie projektem, wszystko o kredytach, planowanie remontu, umowy, dokumentacja, techniczne aspekty, od projektu wnętrz aż po sam koniec. I masz gwarancję satysfakcji. Jeżeli warsztaty nie spełnią Twoich oczekiwań albo nie znajdziesz w nich wartościowej wiedzy, masz zwrot 100% kosztów szkolenia. Można rozłożyć to na raty. 10 rat, 0%, płacisz tylko 490 zł miesięcznie. Słuchaj, 490 zł i możesz zarabiać 50 000 na pół roku dodatkowej kasy. A dodatkowo masz dostęp do naszej grupy zamkniętej inwestorów, gdzie mamy 2000 osób, które dyskutują o tym, jak zarabiać na nieruchomościach. O, proszę bardzo, kolejny absolwent moich warsztatów pod szyldem EDEK, kryje się Ignacy Litwin z Zagłębia. Ignacy, słuchaj, ostatnio z Twojego polecenia na szkolenie przyjechał Paweł, jak dobrze pamiętam. Jesteś z nim w kontakcie? Jak on tam sobie radzi? Dawaj znać, czy dobrze mu idzie, czy inwestujecie, czy działacie, czy coś wiecie na ten temat? Dawajcie znać. A tu slajd z moją społecznością, tak wygląda szkolenie. Mamy szkolenia w małych grupach, bo to są takie na zasadach pracy jak na warsztatach językowych. Małe grupy, żeby utrzymywać kontakt, żeby z każdym mieć kontakt. No i bardzo dużo wsparcia ode mnie. Jak szybko zwracają się warsztaty? Bardzo łatwo można policzyć. Średni zysk na flipie to 50 000, czas realizacji 4-6 miesięcy. Za przekazanie okazji inwestycyjnej nawet między 5 a 15 000, czyli jedna inwestycja zwraca Ci się koszt szkolenia. I chcę, żebyś popatrzył dzisiaj na flipy nie tylko jako narzędzie prowadzące do wolności finansowej, ale również jako potężną maszynę do spełniania marzeń. Ja pamiętam, jak zaczynałem biznes internetowy, byłem po bankructwie i w 2003 roku było stać mnie na zakup takiego Poloneza. 1000 zł mnie kosztował. A kilka lat później, dzięki nieruchomościom, mogłem już realizować swoje marzenia, kupując markę marzeń. A taką marką moich marzeń było Maserati. Maserati, chociaż chyba Range Rover też to jest marka, która jest przepiękną, ale podróże, zwiedzania, czas dla rodziny, to jest coś pięknego. A jakie Ty masz marzenia? Jakie Ty masz marzenia? Napisz dzisiaj w komentarzu, jakie masz najfajniejsze marzenie i czy myślisz, że nieruchomości mogą te marzenia Twoje spełnić? Czy to jest może jakiś piękny samochód? Może to jest jakaś marka samochodowa? Ignacy pisze, że jest w kontakcie, był u niego na kilku mieszkaniach, bardzo zachwalał szkolenie, bardzo się cieszę, dziękuję Ci. Nie jest to ustawione, bo Ignacy jest z Zagłębia, no to jakbym mógł go tu ściągnąć. No Kamil to jeszcze bliższa osoba, bez liderem. Kamil, jak jesteś, słuchasz, to napisz, czy warto skorzystać z warsztatów inwestowania w nieruchomości. Wiem, że inni też byli. Kto był? Dawajcie znać, piszcie pozytywnie. Mikołaj, dawaj znać, czy podobało Ci się na szkoleniu z inwestowania w nieruchomości i czy już spełniłeś swoje marzenie. A Mikołaj, bardzo fajnie, super, samochodowe. Dzięki. Możesz odpoczywać, możesz realizować swoje marzenie podróżując w powietrzu, robiąc licencję pilota, zadbać o swoje zdrowie, kupić sobie piękny dom. Flipy to wszystko mogą pomóc Ci osiągnąć, a moja historia jest tego przykładem. Wrzucam screeny od osób, które piszą do mnie: cześć Wojtku, udało się zrobić pierwszego flipa, kupiłem mieszkanie do remontu, mieszkanie jedynie opróżniłem, przygotowałem opinię kominiarską, zysk na 324 000. Pozdrawiam, Adam. Albo flip, kupno, sprzedaż w ciągu 6 dni, zarobek 40 000, to lubię. Szybki deal z jednym z Iwanowiczów, czekam, czerwiec zamykam zyskiem 47 000, pozdrawiam. Cześć Wojtku, za tydzień oddaję klucze do mieszkania, mimo obecnej sytuacji udało się zebrać wszystkie dokumenty. Zysk na mieszkaniu nawet zaskoczył mnie, bo wyniósł 110 000. Cześć Wojtku, meldujemy się z Gdańska, kupiliśmy 2 mieszkania po Twoim kursie, deweloper oddaje je dopiero z końcem roku, a zysk już 2,5 koła na metrze kwadratowym. Pierwszy krok zrobiony i zakup mieszkania. A nawet ostatnio do mnie napisał
Absolwent, cześć Wojciech, chciałem Ci serdecznie podziękować. Twoja książka, kurs, to jak poprowadziłeś mnie oraz pokazałeś wszystkie procesy, pomogły mi doprowadzić pierwszego flipa od początku do końca. Remont okazał się droższy niż szacowałem, natomiast cena, za którą sprzedałem, również mnie zaskoczyła. Koniec końców zysk 40 000 też jest mega, jestem mega zadowolony. Pierwsze już za mną, więc działamy dalej. Jeszcze raz ślicznie dziękuję za wszystko. A ostatnio takie mieszkanie, bo to jest jego mieszkanie, takie kupił po lewo, a takie zrobił po prawo. Czy ty też chcesz robić takie nieruchomości? Mogę cię tego nauczyć. Pamiętaj, Dale Carnegie powiedział, że bezczynność rodzi wątpliwości i strach, a działanie rodzi zaufanie i odwagę. Jeśli chcesz zwyciężyć strach, nie siedź w domu, rozmyślając o nim. Wyjdź i zacznij działać. Masz jeszcze inne objawy? Objawy. Tutaj adres nieaktualny, nie patrzcie, bo można wejść, ciekawe czy te linki działają, ale vivn.pl dwudniowe to chyba nie. Zaraz zobaczę tutaj, czy to działa i już sprawdzam. vivn.pl łamane na dwudniowe. Jest, tak, to jest to, pokazuje, bo to można sobie faktycznie w ten link wejść i oczom naszym ukaże się możliwość zakupu, a to przez sklep rentiera jak kupujesz, to masz możliwość sobie tutaj różne opcje wybrać. Termin szkolenia, który jest przewidziany teraz 6-7, jak ten termin nie pasuje, to za miesiąc jest kolejny. Nocleg dobę wcześniej. Osoba towarzysząca dopłaca tylko 2000 zł. 2000 zł i masz roczny mentoring plus VOD. Masz możliwość do kupienia za 1,5 koła, nie? A tak 4900. I można rozłożyć na raty, czyli jak klikniesz do koszyka, to potem jest możliwość rozłożenia tego i 490 zł miesięcznie. Pół darmo. Zachęcam, żeby skorzystać. Kamil napisał bardzo fajną referencję. Dzięki, Kamil. Pewnie, że warto. Wojtek daje wielkiego kopa do działania i bardzo dużo merytorycznej wiedzy i przede wszystkim wsparcie przez cały proces inwestycji. Gdyby to Cię nie przekonało, to możesz ewentualnie powrócić do warsztaty z nieruchomości.pl i wypełnić ankietę dotyczącą inwestowania w nieruchomości. Ankieta, tu jest ankieta kandydata na szkolenie, 5-7 minut. Wypełniasz ankietę, ona jest pod adresem szkolenie warsztaty z nieruchomości.pl łamane na ankieta, więc wrzucam już to Wam na link i wtedy klikasz, wypełniamy ankietę i opisujesz, dlaczego warto. Tutaj są odpowiedzi, dlaczego warto wypełnić tą ankietę. 3 kroki, żadnych automatów. Ja osobiście czytam, ja dzwonię, ja rozmawiam i rozmawiamy sobie o tych sprawach, które najbardziej Cię nurtują i sprawdzamy, czy to jest dla Ciebie i jak ja mogę Ci pomóc. Więc zachęcam, ankieta jest darmowa, można ją wypełnić i nic nie musisz płacić. A jeżeli jesteś zdecydowany, to za 490 masz szkolenie z inwestowania w nieruchomości pod adresem vivn.pl łamane na dwudniowe. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Pozostała nam sesja pytań i odpowiedzi, bo mamy już 21:15. Dajcie znać, co ciekawego Was nurtuje. Szkolenie mamy 6-7, czyli za tydzień. Dowiesz się wszystkiego, jak działać na rynku, jak liczyć, kalkulować, dostaniesz najlepsze narzędzia. Będziesz w grupie 2000 osób, które są w różnych miejscowościach i będziesz do tej grupy należał. Są grupy regionalne, które będą Cię motywować do działania, a to chyba jest coś niesamowitego, mieć ludzi, z którymi możesz inwestować. No i ponadto wszystkie umowy, checklisty i odpowiedzi na pytania w zależności o podatkach, o działalności gospodarczej, o tym jak kupować, jak negocjować, jak rozmawiać z klientami, jak poszukiwać sourcerów, jak działać jako sourcer,
jako pośrednik nieruchomości. Jak zarabiać, jak liczyć, jak zwiększać zdolność kredytową, jak podpisywać umowy przedwstępne, umowy z pośrednikami, jak liczyć remont, jak robić remont, jak kalkulować, jak prowadzić kosztorys. Więc o tym wszystkim będziemy sobie rozmawiać. Czy ktoś z Was ma jakieś pytanie? Jeżeli tak, to jest to czas właśnie na pytanie, dajcie znać. Masz dwie możliwości. Albo zapisujesz się na szkolenie, albo wypełniasz ankietę. Ja dzwonię do Ciebie i rozmawiamy. Konsultacje ze mną mogą być na żywo, mogą być online. Chcesz, przyjeżdżasz, chcesz, rozmawiamy online. Wsparcie jest niesamowite, bo czasami może się okazać, że będziesz miał dużo pytań, a nie zostajesz z tą wiedzą sam, bo o wszystkim możemy rozmawiać. Pamiętaj, ta oferta 4900, która jest obniżką z 6400, to trwa tylko do jutra. Ona jest tylko ważna do jutra, do północy. Także prześpij się dzisiaj. Gdy zabierasz osobę towarzyszącą, osoba dopłaca tylko 2 koła. 2000 i masz nocleg, wyżywienie w cenie. Moi drodzy, dziękuję serdecznie. Życzę Wam udanych inwestycji. Życzę Wam dobrego zastosowania w praktyce. Jak wejdziesz na stronę warsztaty z nieruchomości, to przypominam, masz 6 możliwości. Możesz przejść do szkolenia z flipowania, możesz wypełnić ankietę, możesz pomyśleć o usprawnieniu swojego działania za pomocą sztucznej inteligencji. Możesz zacząć od encyklopedii Wszystko o nieruchomościach za 99 zł miesięcznie. Wszystko zależy, na czym stoisz. Bo jeśli chcesz kupić i sprzedać pierwsze mieszkanie, potrzebujesz metody liczenia, ludzi do wykonania remontu, kogoś, kto sprawdzi Twoją pierwszą kalkulację. To jest szkolenie. A jeśli jeszcze się wahasz, możesz zacząć od ankiety, a ja zadzwonię do Ciebie i porozmawiamy. Tu jest mój telefon. Możesz puścić SMS-a, oddzwonię. Życzę wszystkiego dobrego. Widzimy się 6-7. Akurat Dagmara napisała, a Dagmara będzie, bo zgłaszała, że będzie 6-7. Będzie 14 osób na sali i działamy. Pozdrawiam serdecznie. Życzę dobrej nocy, dobrych, miłych przemyśleń i dobrego inwestowania. Pozdrawiam.